Kiedyś to było, one miały takie kałachy, co to przestrzeliwały szyny, a teraz to nim, a teraz to jest jakieś tam byle co. Tu jeszcze jedną rzecz bym tylko wspomniał, bo niektórzy mogą powiedzieć, że przecież my mamy odpowiednik, bo mamy też 7,62 kaliber na 51. tak zwany 308 Winchester. Winchester. Ale proszę Państwa, to nie jest ten sam, to nie jest ani odpowiednik, ani nawet ten sam typ amunicji. I troszeczkę obalimy mity, które pojawiają się w tej temacie, w tej tematyce. Sami ludzie mówią, że 5,56 to jest 2,23 Remington, to jest nie do końca prawda. No nie jest. I tak samo 7,62 to nie jest do końca 308 Winchester. Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman i witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Męskich Porad. Dziś trochę nietypowo, ponieważ wspólnie ze mną jest mój brat Łukasz. Dzień dobry. Więc mamy męskie rozmowy w komplecie. Dzisiejszy odcinek jest bardzo nietypowy. Jest dowodem na to, że internet uzależnia. Otóż Łukasz obejrzał pewien film. W filmie było postawione trochę wyzwanie. Czy ktoś z telewidzów może odpowiedzieć na pewne pytanie? I postanowił tej odpowiedzi udzielić. Możesz trochę szerzej o tym powiedzieć? Tak, więc to jest film, który opublikował Tomek Drwal z gościem Harnasiem, który jest specjalistą od walki noży. Przy czym akurat tematyka nie dotyczyła noży, tylko byli na strzelnicy, gdzie testowali sobie różnego typu broń i amunicję, która działa. Noże też, więc trochę też trochę dotyczyło. Natomiast temat dotyczy konkretnie broni palnej. Padło takie stwierdzenie, czy w zasadzie pytanie, że nie wiadomo dlaczego przeszliśmy z amunicji 7,62 na 39 sowieckiej produkcji, amunicji karabinowej, na 5,56 w standardzie NATO. Sowieckiego jakby modelu, bo produkowaliśmy ją również w Polsce. Ale sowieckiego, sowieckiego modelu. I oczywiście w komentarzach no, można powiedzieć, że pojawiły się wręcz wypracowania, które merytorycznie mają się nijak do rzeczywistości, bo nie jest to prawda ani, że przeszliśmy z sowieckiego, czy właśnie z tego kalibru 7,62 na 39 na 5,56 NATO, ani to, która amunicja tak naprawdę jest lepsza, no bo to już jest... Dobra, czyli teraz tak, prowadzący się zwrócili z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, że zmieniliśmy tę amunicję. Nie jesteśmy ekspertami od amunicji, w żaden sposób ja się nie czuję tutaj jakimś super balistykiem, więc zrobimy sobie ten odcinek na zasadzie nie znam się, a więc się wypowiem. Tak, w zasadzie nawet nie chcemy wchodzić w jakieś eksperckie wywody. Myślę, że zaprosimy sobie jakiegoś gościa, może nawet nie jednego, który w tym temacie będzie mógł powiedzieć trochę bardziej profesjonalnie. Jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli będzie taka potrzeba. Właśnie, to jest pytanie do widzów, czy jest taka potrzeba. Jeśli ktoś potrzebuje takiej eksperckiej wiedzy, to od razu odsyłamy do książek profesora Ismonta. Tak, na temat balistyki. Do wyśmienitego polskiego znawcy tematu. A my trochę łopatologicznie powiemy w prostych słowach na temat różnych najbardziej popularnych kalibrów, jeśli chodzi o broń wojskową. I troszeczkę obalimy mity, które pojawiają się w tej temacie, w tej tematyce. To zaczniemy od słów dawno temu ludzie mieli karabiny. Tak, i generalnie można tak powiedzieć, że w zasadzie wcześniej amunicja dzieliła się na pistoletową i karabinową. Pistoletowa no to była, nie trzeba chyba tłumaczyć, do pistoletów, a karabinowa była do broni długiej, która, no to się wzięło od nie tylko do zastosowań wojskowych, ale też do polowania, dlatego ta amunicja karabinowa była amunicją większą, cięższą, która osiągała lepsze parametry przede wszystkim na odległości. I też chodziło o to, żeby wykorzystując tą broń myśliwską, używaliśmy przeciwko dużo większym zwierzętom często niż ludzie,
Trzeba było z tego Zgadza się. postrzelić wielkiego dzika, odyńca, niedźwiedzia i tak dalej, i tak dalej. Tak, reasumując, można powiedzieć, że po prostu był duży rozstrzał pomiędzy małą amunicją pistoletową, a dużą amunicją karabinową i nie było nic pomiędzy. I jak zacząłem od tego, że dawno, dawno temu ludzie w armii używali karabinów, to trzeba by dodać, że dziś powszechnie używa się w armii karabinków. Tak, i skąd się to wzięło? Tak w skrócie można powiedzieć, że już w XIX wieku była taka potrzeba, żeby mieć broń długą na amunicję lżejszą, którą można było wziąć większy zapas po prostu, a nie była potrzeba jej taka moc. Więc już wtedy zaczęto używać większej mocy amunicji rewolwerowej do karabinów typu na przykład lever action. Czyli takich typowych Winchesterów wajchowych. przeładowywanych na wajchę. Pierwszy taki nabój pośredni zrobili Amerykanie, to był 0,30 kaliber. Wrzucimy przebitki na pewno, ale to jest amunicja, która wygląda jak trochę przedłużony pocisk pistoletowy. On był zaprojektowany do takiego M1 karabin. W ogóle skąd to się wzięło w wojsku? Otóż wojskowi zauważyli, że amunicja pistoletowa sprawdza się na krótkich dystansach. Żołnierze bardzo rzadko strzelają na takich bardzo długich dystansach, gdzie potrzebują tej amunicji karabinowej. Więc przydałby się po prostu pocisk pośredni na dystansie do 100 metrów, gdzie z pistoletu już ciężko trafić, a nie jest jeszcze potrzebny duży pocisk, który do tych 100 metrów doleci. A jeśli żołnierz ma pocisk mniejszy, lżejszy, to może zabrać jego większą ilość. To jest pierwsze, ale drugie, to w mniejszych pociskach mniejsze siły działają po prostu na ten karabinek, więc lufa może być cieńsza, ten karabin nie musi być wagowo tak potężny. Większą ilość strzałów jest w stanie znieść i tak dalej. Tak, większą ilość strzałów, tym samym też produkcja jest tańsza, było po prostu wiele zalet tego i Niemcy wymyślili taki kaliber, to był 7,92 na 33 Kurz tak zwany. Właśnie zmierzam do tego, skąd wziął się 7,62 na 39. Otóż po wojnie ten kaliber niemiecki, czyli ten 72 Kurz, wpadł w ręce Sowietów i oni delikatnie przemodelowali ten pocisk, więc on i w wyglądzie, i w parametrach jest bardzo podobny. I można powiedzieć, że po wojnie to był pierwszy taki nowoczesny kaliber amunicji pośredniej tak zwanej, czyli amunicji słabszej niż karabinowa. Dalej chyba nie trzeba tłumaczyć. Podsumowując, chodziło o to, żeby żołnierz miał broń, która będzie działać na dystansach najczęściej występujących w realnej walce, bo też te konflikty się jakoś analizowało. Jeśli mówimy o kalibrach takich typowo karabinowych, to spokojnie 800 metrów takie kalibry dają radę. Jest to jeszcze nawet 1000 albo powyżej 1000 tak, metrów. bardziej jest to kwestia już optyki, bo ciężko celować na takie odległości tej optyki nie mając, więc dobrej optyki, ale spokojnie one sobie tam dają radę. Natomiast zwykle żołnierz nie strzelał na takie dystansy, więc chodziło o to, żeby zrobić broń tańszą, prostszą, z większą ilością amunicji, którą można zabrać. Która będzie skuteczna mniej więcej na połowie tego dystansu, czyli około 500-600 metrów zasięgu. Dziś się przyjmuje tak realnie, bo nie mówię o różnych instrukcjach producentów, tam nawet naszych rodzimych karabinków, że 500 metrów jest realnym zasięgiem z 5,56, czyli 2,23. Tak, zwłaszcza w strzelaniu dynamicznym i bez odpowiedniej optyki. Tam się przyjmuje, że 500 metrów, ale tak naprawdę realnie przyjmuje się, że to jest 300 metrów taki zasięg. Zresztą powyżej tych 300 metrów bez optyki i tak ciężko byłoby jakoś strzelić. Tak. I teraz przechodząc do tego kalibru właśnie sowieckiego, który był wprowadzany w całym bloku wschodnim, również w Polsce, funkcjonował dość długo, a na zachodzie nadal nie był popularny kaliber pośredni. Dopiero Eugene Stoner, który zaprojektował karabinek AR-15, użył do niego amunicji właśnie zaprojektowanej przez Remingtona, tak zwanej 223, czyli 5,56 w standardzie NATO.
jako amunicji pośredniej, która była mniejsza i lżejsza od amunicji do Kałasznikowa. I tak naprawdę Amerykanie wymusili wprowadzenie tego kalibru w całym NATO. Funkcjonuje on, można powiedzieć, do dzisiaj. I pokażemy ją. Tak. I to jest ta amunicja. Porównując ją, mamy Kałacha 7,62 Mamy 7,62 na 39. na 39. Mniej więcej na wysokość jest taka sama, natomiast łuska jest cieńsza, pocisk jest mniejszy, tym samym po prostu jest o wiele lżejszy od amunicji tej do Kałasznikowa. Okazało się, że ta amunicja była lepsza pod pewnymi względami od tej sowieckiej. Właśnie tym, że jest lżejsza. Tym, że ponieważ pocisk jest mniejszy, no, muszą działać na niego mniejsze siły, żeby on, w skrócie, żeby dalej leciał, więc porównując te same parametry, czyli tą samą nabój, czy w zasadzie pocisk zrobiony z tego samego materiału, to nabój 5,56 ma większą przebijalność niż nabój 7,62. Natomiast 7,62 będzie miał większą moc obalającą. Tym samym też ten pocisk leci dalej, ten 223, czyli natowski, natomiast jest bardziej podatny na, ponieważ jest to lżejszy pocisk, jest bardziej podatny na wszystkie warunki, które na niego wpływają, czyli wiatr, ewentualnie jakieś gałęzie, trawę, którą spotka po drodze. Teraz kolejna rzecz, czy przeszliśmy z 7,62 na standard natowski 5,56? Otóż nie do końca, dlatego że Rosjanie w latach 70. zauważyli pewien właśnie minus amunicji 7,62 do 2,23 natowskiego i postanowili zrobić amunicję bardzo podobną do tej natowskiej, o bardzo podobnych parametrach. Wtedy powstał nabój 5,45 na 39. To jest nabój bardzo podobny do natowskiego, troszeczkę mniejszy, mniejszą ma naważkę prochu, bardzo podobne parametry przebijalności i zasięg skuteczny. Używany w całym bloku wschodnim, czyli państwach Układu Warszawskiego, i u nas mieliśmy taki karabinek świetny, zresztą Tantal, który był na tą amunicję. Więc Polska też wprowadziła ten karabinek, co prawda w latach 80., dekadę później po tym, jak Sowieci zaczęli go wprowadzać, no ale wiemy, jak to się odbywa, często tak jest, że no, to są koszty wymiany karabinków w całej armii, jest to dość drogi proces. Można też powiedzieć, że na przykład armia słowacka nigdy nie wprowadziła tego nowego kalibru, właśnie ze względu na koszty. Oni 7,62 rzeczywiście używali jeszcze do niedawna, dopóki nie zastąpili go natowskim 5,56. Natomiast u nas ten kaliber był, my w latach 80. na niego przeszliśmy. I tak naprawdę przeszliśmy na natowski nie z 7,62, ale właśnie z 5,45. Dobra, jakbyśmy teraz podsumowali, bo bardzo często padają takie porównania, każdy chyba z naszych widzów też ma wujka Janusza, który to wujek Janusz był w wojsku, a wiadomo, że zgodnie ze starym dowcipem, że jak zapytano kiedyś komandosów SEALsów, jak to jest służyć w najlepszej jednostce świata, powiedzieli: nie wiemy, nigdy nie byliśmy w zasadniczej służbie wojskowej w Polsce, pobór wiosna 68, więc każdemu ten wujek Janusz opowiadał, że kiedyś to było, one miały takie kałachy, co to przestrzeliwały szyny, a teraz to nim, a teraz to jest jakieś tam byle co. Porównajmy sobie te dwa naboje i teraz tak, jeśli będziemy porównywać skuteczność, to parametrami, które są istotne do takiej oceny, będzie tak: prędkość początkowa, będzie zasięg, będzie moc obalająca, to trochę sobie też o tym powiemy, i będzie przebijalność, bo to są różne rzeczy. Jakbyśmy mogli teraz sobie te dwa naboje porównać? Tak, więc trochę uogólnimy, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę też z tego, że ten sam kaliber
może mieć różne parametry w zależności od tego, jakiego rodzaju użyjemy pocisku, czy to będzie zwykły pocisk ołowiany, czy to będzie pocisk z rdzeniem przeciwpancernym, czy pocisk z rdzeniem zapalającym, bo też takie są. I nawet jaka będzie naważka prochu, co zależy od tego, ile gwintów mamy w lufie. I też typ prochu. Więc ten sam kaliber może mieć różne parametry, ale trochę uogólnimy, przyjmując mniej więcej te same wartości, takie powiedzmy ustandaryzowane do tych kalibrów. Więc tak, 5,56 NATO, zasięg skuteczny ma około 500 metrów, powiedzmy, że do 600 metrów. 7,62 zasięg skuteczny ma do około 400 metrów, czyli już widzimy, że tu jest około 200 metrów takiej tabelkowej różnicy, że pocisk natowski, ten 5,56 leci dalej. I teraz tak, przebijalność, więc 5,56 przebija blachę o grubości do 6 mm na dystansie 200 metrów. 7,62 natomiast przebija blachę 6 do 8 nawet milimetrów, ale na dystansie do 100 metrów. Czyli wraz ze wzrostem odległości kaliber 7,62 zaczyna być mniej skuteczny po prostu, czyli spada jego energia, ma mniejszą przebijalność. Co jeszcze możemy powiedzieć? No prędkość początkowa, to o czym powiedziałeś. Prędkość początkowa pocisku 5,56 to jest około 900 metrów na sekundę, a 7,62 około 700 metrów na sekundę. To znacząca różnica. Czyli dużo mniejsza. I stąd też ta różnica w zasięgu między innymi. Tak, i teraz żeby nie mówić, że ten 7,62 jest gorszym kalibrem, bo niektórzy nam mogą to zarzucić. Nie, on po prostu ma inne zastosowanie. Przekonali się o tym Amerykanie, którzy nie mieli tego 7,62 i oddziały różne, głównie specjalne amerykańskie, stwierdziły, że 5,56 jest fajnym kalibrem, natomiast brakuje im kalibru pośredniego, który byłby mniejszy niż kaliber karabinowy, ale o większej mocy obalającej. Dlatego w NATO też istnieje taki kaliber. On się nazywa 300 Blackout, tak zwany, BLK. Bardzo popularny ostatnio też. Tak, jest to w zasadzie konstrukcja prawie że skopiowanym kalibrem tym sowieckim 7,62 na 39. Praktycznie niewiele się różni. Tam co prawda są dwa standardy. Ten słabszy ma parametry takie same jak nabój kałasznikowa, ten mocniejszy ma trochę mocniejsze. Natomiast taki kaliber ma swój odpowiednik w NATO również. Warto też tutaj powiedzieć, że ta amunicja 5,56 NATO, czyli 223 Remington, ona będzie lżejsza, więc możemy jej więcej zabrać niż ta amunicja do kałacha. I teraz oceniając przejście z jednego modelu broni na drugi model broni, no to wchodzą też w grę zupełnie inne rzeczy. Mianowicie Stoner, tworząc AR-15, stworzył go już bardzo przyjaznego dla użytkownika. Tam jest ergonomia na dość wysokim poziomie i kolejne konstrukcje natowskie również. Natomiast jeśli chodzi o te platformy kałasznikowa, gdzie wszyscy się zachwycają, że one są niezawodne, tak, to prawda, ale zdecydowanie są dużo gorsze pod kątem manualu. Ja wiem, że da się to wszystko wyrobić, są odpowiednie techniki, można nadrobić to treningiem, ale nie zmienia to faktu, że dla takiego zwykłego użytkownika ta platforma AR-15 będzie na pewno zdecydowanie bardziej przyjazną. Tak, żeby też tak może nie demonizować, że Amerykanie robili coś lepszego, to tutaj mamy nawet taki karabinek ESA wzór 58, zrobiony przez Czechów, który wygląda jak kałasznikow. Pokażemy go. Który wygląda jak kałasznikow, natomiast kałasznikowem nie jest, jak widać. Natomiast ta konstrukcja jest o wiele bardziej przemyślana niż kałasznikow. Właśnie z tego względu, że chociażby bezpiecznik, który może być obustronny, jest pod palcem, jest o wiele wygodniejszy. W kałachu jest taka wajcha. Dokładnie. Zamek po ostatnim strzale zostaje w tylnym położeniu.
i po odpięciu magazynka sam nie spada, więc szybciej można wymienić ten magazynek. Zrzut zamka też jest pod palcem wskazującym, tak jak w nowoczesnych karabinach. I co ciekawe, ten karabin powstał w bardzo podobnym czasie do karabinka Kałacha. I ważną rzeczą jest to, że on jest od niego o wiele lżejszy. Ale jest na tą samą amunicję. Ale jest na tą samą amunicję. Tu mówimy o tej starej amunicji kałachowskiej. Dokładnie, jest dokładnie na tą samą amunicję, no ale wiadomo, Sowieci wymyślili swoje, Czechom pozwolili wyprodukować własny karabinek lepszy i on funkcjonował, natomiast pomimo, iż był lepszy, nie zastąpił Kałasznikowa. Nadal w zasadzie Rosjanie produkują cały czas karabinki, które bazują na Kałasznikowie. No tak, więc jakby podsumowując, mamy amunicję karabinową i karabinkową. W Polsce to jest niewielka różnica w nazewnictwie, dlatego często mylona. W zasadzie uważamy, że i nawet przeczytamy w mediach, że wojsko dostało karabiny Grot. No nie są to karabiny, tylko karabinki. Tak. Ale w języku angielskim to już będzie duża różnica, bo będzie carbine albo rifle. Albo tak? rifle, tak. Są dwa różne słowa. Znaczy u nas też są dwa różne, bo jest karabin i karabinek, natomiast w angielskim słownictwie jest to o wiele większa różnica. I tu jeszcze jedną rzecz bym tylko wspomniał, bo niektórzy mogą powiedzieć, że przecież my mamy odpowiednik, bo mamy też 7,62 kaliber na 51, tak zwany 308 Winchester. Winchester. Ale proszę Państwa, to nie jest ten sam, to nie jest ani odpowiednik, ani nawet ten sam typ amunicji. Może powiedzmy, wytłumaczmy to, jak te kalibry się oznacza. Nie mówimy tu o kalibrach myśliwskich, bo tam jest inna bajka, ale jeśli mówimy 7,62, to oznacza to średnicę lufy. A jeśli mówimy razy 51... Pocisku, który się w niego mieści, dlatego że jak Państwo zobaczycie na każdy nabój, to on może mieć łuskę prostą, albo ta łuska może się poszerzać. To nie jest średnica łuski, a średnica pocisku. Tak. A jeśli chodzi o to oznaczenie 51 lub 45... Tak, to jest wysokość. To jest długość łuski. Długość łuski, tak. Więc jeśli chodzi o Kałacha, to było 7,62 na 39, a jeśli chodzi o 308 Winchester, to jest 7,62 na 51 mm. Czyli 39 a 51 jest duża różnica. Pocisk w zasadzie jest taki sam, to nabój jest do 308 jest o wiele większy. I to jest nabój karabinowy. Skąd to się wzięło? Otóż Amerykanie, tworząc 308 Winchester, tak cywilne nawet nazewnictwo może użyjemy, po prostu przeprojektowali kaliber karabinowy 30.06, używany m.in. do garandów. Popularny też w myślistwie. Tak. Po prostu on jest trochę przeprojektowany, charakteryzuje się tym, że nabój jest mniejszy i lżejszy, natomiast trzyma praktycznie te same parametry, czy osiąga dokładnie te same parametry co 30.06. Jest to karabin, jest to amunicja karabinowa. Ona ma swój sowiecki odpowiednik, ale to jest właśnie 7,62 na 54R, to o czym Jacek mówił, czyli jest to nabój mosinowski, również karabinowy. I teraz jakie jest zastosowanie? O ile zwykły żołnierz, powiedzmy sobie w państwie NATO, używa sobie tej amunicji 5,56, czyli 223 Remington, z zasięgiem do te powiedzmy sobie 500-600 metrów, realnie przyjmijmy 300, to istnieje potrzeba wzmocnienia niektórych żołnierzy zespołu do wykonania szczególnych zadań. Czyli na przykład to będzie strzelec wyborowy, który ma sięgnąć troszeczkę dalej, bo na przykład w wojsku blokuje jakieś gniazdo karabinów maszynowych, drogę dostępu, więc on sięgnie dalej tym, lub używany jest też w karabinach maszynowych. Czyli większa siła ognia i większy I dalszy zasięg. I do tego zastosowania właśnie stosuje się karabinki cięższe i najczęściej z przyrządami optycznymi typu luneta, które pozwalają celnie strzelać na taki właśnie większy zasięg. Przy karabinach maszynowych niekoniecznie, aczkolwiek też się wprowadza teraz optoelektronikę czy jakieś tego typu. Tak, ale mówię o przy karabinach. Natomiast tam też widać, gdzie ta amunicja pada. Można sobie też zastosować amunicję dymną, oświetlającą i tak dalej, żeby też to łatwiej kontrolować. Tak, no trzeba też powiedzieć, że amunicja, czy też karabinki wyborowe to nie są karabiny snajperskie, czy karabiny wyborowe to nie są karabiny snajperskie. To wchodzimy w kolejny... tak, ale to żeby też o tym powiedzieć, żeby ktoś nam nie zarzucił, że nie rozróżniliśmy Strzelec tego. wyborowy to nie snajper. To nie snajper, dokładnie.
A karabin strzelca wyborowego to jest karabin o podwyższonej celności, natomiast nie jest to karabin wyborowy. Gdyby było zainteresowanie, były pytania, to możemy coś na ten temat nakręcić, więcej powiedzieć, ale myślę, że na razie nie ma sensu przegadywać. Jeśli to było niejasne, no to prosimy o zadawanie pytań, to będziemy odpowiadać na te pytania. Tak, tam ludzie mówią, że 5,56 to jest 2,23 Remington, to jest nie do końca prawda. No nie jest. I tak samo 7,62 to nie jest do końca 308 Winchester. Tak w skrócie można powiedzieć, że one się różnią parametrami, to znaczy amunicja natowska ma inny standard niż 2,23 Remington. Tak, i w tym 2,23 Remington i 5,56 mają drobne różnice konstrukcyjne, czyli różnią się wymiarami minimalnie. Jeśli ktoś kupowałby karabinek na tą amunicję, to trzeba wziąć pod uwagę, żeby najlepiej, żeby tam była komora typu Wild, czyli taka, która pozwala strzelać nie tylko amunicją cywilną 2,23, ale też 5,56. Broń wojskowa przyjmie wszystko, czyli broń wojskowa przyjmie i 5,56 NATO i 2,23 Remington, natomiast broń cywilna niekoniecznie, dlatego trzeba sprawdzić, czy jest ta komora typu Wild. Jeśli nie ma, no to, a bardzo często nawet przy drogich karabinkach nie ma, bo one są wyspecjalizowane do pewnych konkretnych zadań sportowych na przykład i może tego nie być. To samo jest 308 Winchester i 7,62. Tam nie ma co prawda różnic konstrukcyjnych samego naboju, natomiast tu jest odwrotnie, czyli amunicja cywilna ma wyższe normy ciśnień, czyli naważki prochowe i ciśnień, które występują w komorze, więc nie każda broń wojskowa będzie w stanie strzelać z tego typu amunicji. Cywilnej, tak. Czyli z 308 Winchester. Myślę, że wystarczy na dzisiaj, bo to miał być krótki odcinek. Jeśli tematyka Was interesuje albo chcielibyście coś więcej, bo na ten temat można mówić godzinami, to zadawajcie pytania w komentarzach. Będziemy zapraszali gości, specjalistów. Bardzo dziękujemy. Jeśli materiał się podobał, to oczywiście prosimy o subskrypcję, lajki i wszystkie formy wsparcia naszego rozwijającego się kanału mile widziane. Bardzo dziękujemy.